i witajcie w 10. odcinku, 10. tygodniu mojej budowy jednoosobowej. Tydzień temu w czwartek wylewałem sam wieniec, tak więc pokazywałem Wam, jak to szło. Nie było łatwo, ale poszło. Piątek, sobota, niedziela ten wieniec sobie odleżał. Dzisiaj jest poniedziałek rano, jedziemy dalej. Ale zanim zaczniemy, obiecałem, że odpowiem Wam na pytanie. To był mały konkursik 2 odcinki temu. Do czego służą te styrodury? No tak więc kilka osób zgadło, ale bardzo wiele osób mówiło, że będą belki stropowe, belki. Opowiem Wam, że nie. Słuchajcie, żeby zrealizować taki projekt za 45 tysięcy, możemy zapomnieć o jakimkolwiek stropie. No niestety, kochani, strop, czy to typu lekkiego, w ogóle dziwię się, że tak wiele osób robią strychy, wylewa ciężkie betonowe stropy, ale nieważne. Strop to jest około 40% kosztów całej budowy, dlatego że to jest beton, deski, szalunki, stemple, stali, niemiłosierna ilość, tylko po to, żeby mieć betonowy strop. U mnie w ogóle nie będzie stropu. My już lecimy tutaj z murłatami i będziemy robili podmurówkę pod dach na ściance działowej. Jednakże wiele osób tam dopytuje różnych rzeczy. Ja nie wyprzedzam faktów, więc nie mówię, co będę robił za tydzień, za dwa, bo to nie ma w ogóle sensu. W tym odcinku powiem, w następnym odcinku nowi widzowie przyjdą i znowu zadają te same pytania. Dlatego zawsze omawiam to, co robię w odcinku bieżącym. Tak więc działamy. Zapraszam do oglądania. Te styrodurowe wstawki ja po prostu za chwilę wydłubię stamtąd. Ja je wyjmę, zaizoluję, położę papę na wieniec i wrzucę murłaty. Po co mi te wstawki były potrzebne? Ano słuchajcie, z kilku powodów. Pierwsza rzecz jest taka, że wkładając szpilki w wieniec, w życiu bym sam nie podniósł murłaty nawierconej i nie nadział na te szpilki. Po drugie, przy tym dachu, przy tym projekcie muszę mieć idealny odstęp między tą murłatą a murłatą z drugiej strony budynku. Dlatego ja sobie po prostu położę te murłaty na tym wianku. Idealnie wymierzę co do centymetra odstęp między tą murłatą a końcową i następnie przewiercę przez murłatę, przez wieniec i zaśrubuję właśnie pod tymi wstawkami. Tak więc osoby, które zgadły, dostały ode mnie wiadomość, dostaną linka do filmu dla patronów i dla osób wspierających mój kanał, takiego prywatnego, który nie będzie publiczny, jak będę robił urządzenie i całą recepturę do spieniania betonu, ale tak jak śledzicie mój kanał, to wiecie, o co chodzi. Tak więc gratuluję wygranym i zabieramy się za robotę. I jedziemy najpierw po drewno i zaczynamy wrzucać. No i pomyśleć, że pół roku temu, jak się przygotowywałem do tego projektu, przywiozłem te drewno. Zobaczcie, tu mam te krokwiaczki moje. I teraz tak, mam murłaty. Jak widzicie, tutaj te dwie murłatki króciutkie, świeże, i ten krokwiaczek, to mi przywiózł niedawno Krzysiu z Żyrardowa, którego już nieraz wspominałem w moim projekcie. Murłaty są trochę krzywe, ale ja je i tak wykorzystam. Mam nadzieję, że mi starczy tego drzewa. No co, pewnie będę musiał dokupić ze 3 krokwie, bo mi wyszły 24 krokwie, a mam 21 ich. Ale no 3 krokwie dokupić, to już nie kupować wszystkiego od nowa. Tak więc co, biorę te krokwiaki, ładuję na samochód, murłaty znaczy się, i lecimy z robotą. W weekend przywiozłem od Łukasza takie oto skrawki papy. Pamiętacie Łukasza z moich odcinków, jak koparką tutaj jeździł, wojował, i nieraz go jeszcze zobaczycie. Łukasz robił na jakiejś tam budowie, pozdrawiam Cię, Łukaszku. I mieli wyrzucić do kontenera takie grube pasy, zobaczcie,
papy. No to co, przypomniał sobie o mnie, zadzwonił i kazał mi przyjechać i będę miał izolację pod mur łaty jak znalazł. Trochę tego jest, ja wszystkiego nie wykorzystam, pewnie same te paski mi wystarczą, no ale dzięki Łukaszku, pamiętam ja o tobie, więc wrzucam je sobie, na razie chyba je zapiankuję, żeby dam co parę metrów troszeczkę zwykłej, najzwyklejszej pianki, żeby po prostu one mi nie spadły podczas wrzucania mur łat na mur. Zapewne zastanawiacie się, jak ten Kamil ma zamiar to wrzucić na mur. Ja powiem wam, że same wrzucenie tego na mur to będzie kompletna bułka z masłem. Z racji tego, że raz, że mam takie drzewo, bo jak widzieliście w drugim odcinku je kupiłem, ono jest po prostu krótsze. Nie mam długiego na całą długość. Nawet jakbym miał, to też bym sobie dał radę. Dwa, jest już troszeczkę przeschnięte. Ono chyba z 1,5 roku leżało. Jak pamiętacie, wziąłem je z budowy, którą ktoś anulował. 3. Jeżeli miałbym też kupić takie długie, a miałoby mi to do auta nie wejść, też bym to pociął. Nie ma nigdzie ustalonego, że drewno musi być po całej długości mur łaty. To jest tylko wygoda i tak dalej, chociaż ja też uważam, że nie do końca to się spisuje, ponieważ długa belka, ona się wichruje. To też nie jest idealne. Ale co, można wstawiać krótkie, oczywiście bez przesady, na pewno nie metrowe. Jednak muszą być minimum 2 szpilki na 2 łączeniach każdej z tych belek. I można takie kawałki bez najmniejszego problemu wrzucać. Ja też przy luźnej rozmowie ze swoim kierownikiem nawet doszliśmy do wniosku, że w tym projekcie, w tym budynku, przy tych obciążeniach, to nawet tego wieńca byśmy nie musieli zalewać. Spokojnie by się drutem można było opaskę zrobić na ostatnim gazobetonie i na tym kłaść mur łaty. No ale co, projekt projektem i trzeba się projektu trzymać. Tak więc co, no biorę się za wrzucanie belek na górę. I dobra, mam te 2 belki na górze. Jak widzieliście, nie jest to nic skomplikowane. 5 minut roboty. No i teraz co? Widzicie, ona jest tu przeschnięta, dlatego ją w tą stronę położyłem, żeby ją kotwić tak, bo jak troszeczkę pękła, więc no tak to bywa. Zobaczcie tą belkę od Krzysia. Ona jest no tak powichrowana. Ja akurat tutaj przypada mi szpilka, tak więc ja ją skręcę trochę mocniej i będę lał wodą. Cały czas będę lał wodą na czas, póki nie będę robił całego tego dachu. Mam nadzieję, że ona mi ściągnie się, dlatego że woda trochę namiękczy te drzewo, a szpilka ściągnie w dół, więc powinno być spoko. I teraz co, no nie ma budów idealnych, moja też idealna nie jest.
Tak więc ta część jest najprawdopodobniej szersza o jakieś tam 2,5 cm od tej. No po prostu tak wyszło. Ale co? Żeby zrobić dach samemu, ja tu podkreślam samemu, no trzeba pewnych zasad się trzymać, między innymi wymiarów. Bo jak pogubimy się z wymiarami, to sami nie będziemy w stanie latać po dachu i te belki przestawiać. Więc trzeba sobie wybrać stronę, może być to tamta, może to być ta. Ja sobie wybieram tą. I wyjścia krokwi na zewnątrz. Moja cała krokiew ma 9,60, więc 45 cm chcę, żeby wyszła z tej strony i z tej strony. I od tej strony będę rozmierzał wszystkie, urłaty. Wszystkie krokwie będę rozmierzał w tamtą stronę, więc ta niwelacja 2-3 cm, jak się zgubi w tamtym niewidocznym punkcie, może być. Ale nie może być coś takiego, że tutaj na przykład krokiew po 80 będziemy dawać, przykład, bo ja zaraz wyjmę projekt, w projekcie mam rozstawy tych krokwi, a tutaj na przykład po 82, żeby uciec. Czegoś takiego nie może być w takim dachu. Tak więc wszystko musi być równo, a cała ucieczka musi być na ostatniej krokwi, na końcu krzywizny tego budynku. Tak więc co, biorę się, wymierzam sobie idealnie tutaj, tam będzie na docinkę i montuję drugą krokiew i mierzę ich odstępy. Odstępy też, tak jak powiedziałem na początku, są mega ważne. No dobra, ja już z dwóch stron sobie wrzuciłem te murłatki. Mam po 45 cm wystawione od tej ścianki. I teraz tak, zapomniałem przemierzyć, znaczy ja pamiętałem o tym, ale nie zwracałem uwagi, że mam na tamtej drugiej ściance troszeczkę zbyt krótko. Coś mi zbraknie, więc będę musiał sobie tam dosztukować ten brakujący element. I nie wiem, czy tego krokwiaka dorzucić do prawej czy do lewej strony. Dlatego zajrzę sobie w projekcik od razu. Ja tu na projekcie mam rozstawy murłat, czyli krokwiaków. Czyli zobaczcie sobie 66, 81, 81, 87, 96 i potem się to zwęża. Tak więc na podstawie tych wymiarów zaznaczam sobie, gdzie będą krokwiaki. I wtedy będę wiedział, żeby mi nie wyszedł na przykład tutaj krokwiak, a tutaj będzie mi brakowało tej murłaty. Tak więc biorę się za rozmierzanie tych odstępów. Rozmierzałem sobie te krokwy od razu, wkręcając wkręty. One mi się tu na stałe przydadzą, później będę miał jakieś punkty odniesienia, jak będę coś robił wyżej. No i co, moja belka ma 2,5 metra, więc już widzę po rozstawach krokiew, że muszę ją bardziej w tą stronę. Najwyżej będą jakieś tam odstępy, które później czy to styropianem, czy jakimś drewnem uzupełnię, ale w ten sposób mi starczy tej krokwizny, tak więc atakuję tą belkę na górę. No i wyszło sobie to tak. Tak więc bardzo małe wstawki do uzupełnienia. Nie muszę kupować drzewa, więc słuchajcie, tam sobie dam 20. Potrzebuję szpilki na 45 cm. Dodatkowo zobaczcie przez tą przeróbkę. Tu muszę zrobić jeszcze jeden dodatkowy otwór i tam na końcówce, bo dystanse są już za dalekie. Tam mogą być, tam jest po metr, spoko, to wszystko wytrzyma, ale tutaj muszę dodać i tam też dodam, a co mi szkodzi, a co, niech ma. Czyli tak, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 szpilek po 45 cm i dodatkowo podkładki, nakrętki. Tak więc startuję na zakupy. No i dobra, teraz sobie przykręcę wkręty na początku i na końcu tej całej murłaty, do której przyczepię sznurek i zrobię jedną wspólną linię.
Tak więc zabieram się za przykręcanie wkrętów. No i co, przyczepiłem sobie sznurek, jakieś tam 5 mm od krawędzi. Zobaczcie na samym końcu, jak jest powichrowana ta belka. Nie ma nawet opcji, żeby jakikolwiek majster Wam taką belkę na szpilki wystające z wieńca nagiął i nałożył. Tak więc sposób wiercenia przez wieniec ma też swoje plusy. No dobra, teraz jak pamiętacie, ja pion łapałem od wewnętrznej strony, więc staram się znaleźć jakiś konsensus. Tu mam 4. Zajebiście. Jestem z powrotem. I tu mam jakieś 6, 4,5, tak żeby znaleźć jakieś porozumienie. 5. No i dobra, będę łapał 5 z tej strony. No to ożywienie z tamtej strony może nie być dobrą metodą pomiarową. Będę łapał po prostu na początku i na końcu krokwiaka piąteczka. Jak już z tej strony ustawię sobie 5, będę dopiero szukał wspólnej linii zewnętrznej wszystkich krokwiaków, tak żeby móc normalnie na równo opierać krokwie dachowe. Sorry, że ja na murłaty mówię krokwie, no po prostu tak mi się szybciej. Teraz będę kombinował. Co tu powiedzieć. Wiecie, o co chodzi. Dobra, to lecę. Obmierzyć wszystko. No i dobra, kiedy już się dogadałem z nie do końca prostymi moimi murłatami, teraz co? No biorę sobie młoteczek i wybijam te styrodury wszystkie. Jak się nie uda, to trzeba będzie tam jakimś badylem je. Teraz wezmę wiertełko i wiertełkiem je stamtąd wykurzę. Wybijam, rozciągam wiertarę, no i wiercę. Dobra, słuchajcie, jak widzieliście przed chwilą, kupiłem sobie pręty 12. Przewierciłem się wiertłem 14. Trochę krótkie miałem te wiertło, gdzieś dotąd doszło, ale poprawiłem 10 i przechodzi. Teraz tak, nie wiem, czy dobrze widzicie. Próbuję jakoś tą kamerkę ustawić, żebyście coś widzieli i wy. Teraz co? Biorę sobie, wkładam jeden kluczyk, 19. OK. I drugi kluczyk 19. I te śruby po prostu staram się skontrować ze sobą. Tak więc jedną w jedną stronę, drugą w drugą. A chyba będzie lepiej mi. A właśnie. Trochę mało miejsca, ale o, właśnie, teraz mam skontrolowane te dwie śrubki. Dobra. A teraz jak są skontrolowane, słuchajcie, nie napierdzielamy tego. Brońcie Boże. Nie nakręcamy tego na hama. Kręcimy sobie delikatnie z jakimś tam lekkim oporem. Tak, żeby jednym palcem, zobaczcie. Jednym palcem. OK. Jak już czujecie taki opór, trzeba się zatrzymać i skontrować kolejną śrubę. I to jest wszystko. Nie kręcimy na hamat, słuchajcie, tych śrub.
Dlatego, że drewno wysychając po prostu postrzela Wam na wszystkie możliwe sposoby. Tu będą takie naprężenia, że to będzie strzelało. Ogólnie przed zakryciem dachu, na koniec wykończeniówki, przed zakryciem tej belki, jeszcze przyjść z kluczykiem i sobie to sprawdzić, czy nie porobiły się luzy, ale nie ściskać tego na hama. Wczoraj udało mi się zakotwić te moje murłaty i się rozpadał deszcz. Może trochę trząchać, bo rozładowała mi się kamera, więc nagram Wam trochę z telefonu. No i co, wygląda sobie to tak. I uwierzcie mi, jak wczoraj się po 15 rozpadało, to skończyło lać dopiero dzisiaj o 6 rano. Ale to ponoć w całej Polsce tak padało. Już trochę wody ubrałem. No i co? Dodałem szpilek tam, gdzie brakowało, podkułem się. Tak więc moje łączenie murłat jest takie. Dla osób przewijających film, ja zrobiłem tak, ponieważ nie byłbym w stanie sam murłat nałożyć na szpilki. Dodatkowo pytałem się swojego kierownika budowy, zapytam się Was, może Wy znacie odpowiedź, jaka jest różnica wtapiania szpilek w wieniec od tego, co ja zrobiłem. Czy moje połączenie jest gorsze, a może lepsze? Dlaczego wtapia się szpilki w wieniec? W jakim celu? Nie wiem, jak Wy macie jakiś pomysł, to napiszcie w komentarzach. Tak więc ja mam położone murłaty, zmierzyłem sobie odstępy między prawą a lewą stroną. Wszystkie się zgadzają, tam różnica jest 1 cm, ale powiem Wam szczerze, że trochę zmieniłem koncepcję pod względem, że ta murłata jednak nie ustawiałem jej względem tej pierwszej, tylko również ją ustawiałem na środku muru, dlatego że nie bałem się, że jak będę ustawiał względem tej pierwszej, no może się okazać, że ta będzie mi wyjeżdżała gdzieś poza mur czy coś, ale powiem Wam szczęście w nieszczęściu, że jest wszystko tak idealnie. Odstęp między tymi dwoma murłatami i odstęp w środku wieńca, wszystko mi się zgrało na szczęście idealnie. Dzięki temu, że mogłem położyć murłaty na sucho, ładnie je ustawić, dopiero zaszpilkować. Jest super. No ale co, murłaty mi służyły po to, żebym mógł sobie zmierzyć poziom tam, przebadać dla własnej jakiejś tam dla własnego domniemania. No ale teraz murujemy. Zabieramy się za murowanie. Ja jadę ładować kamerkę na głowę i muszę zacząć stawiać te ścianki szczytowe oraz te kolanko tutaj. Dlatego, że te kolanko w moim projekcie jest potrzebne do podparcia dachu. Słuchajcie, miałem już mieszać cement, robić zaprawę, bo na zaprawie trzeba postawić tą warstwę, ale powiem Wam, że ja widzę, że tak równiutko zrobiłem ten wieniec, że ja chyba pojadę to na zaprawie cienkowarstwowej. Ja teraz puszczę sobie sznurek między jednym a drugim. Jak się okaże, że będę miał na całym odcinku z jednej i z drugiej strony linię, to nie będę mieszał cementu, nie będę robił zaprawy, tylko zrobię to na zaprawie cienkowarstwowej. Słuchajcie, czemu mi zależy, dlaczego kombinuję na zaprawę cienkowarstwową? Ano, dlatego, że ja mam zaprawę cienkowarstwową. Dostałem ją od jednego z panów, od którego odkupywałem bloczki. I mam 2, 4, kurczę, mam 6 worków. I to jest już taka zaprawa, no, że ona już zaczyna ją coś tykać, więc podejrzewam, że to jest ostatni moment, żeby ją wykorzystać. Więc chyba ją wykorzystam, nawet urobię troszeczkę gęściejszą i wykorzystam ją teraz. No dobra, co chwilę co prawda wygania mnie deszcz, no ale włożyłem sobie po 2 bloczki przy murłatach. Z jednej i z drugiej strony tak samo. Tam. No i co? Zaczynam murować
z połóweczki dojechałem sobie, zaraz wam pokażę, jakieś 2 cm od końca krawędzi. Puściłem sznurek, no i murujemy. Zależało mi, żeby ten bloczek był na łączeniu murarskim tutaj, a później to już jak będzie szło. Tak więc uzupełniam te warstwy i lecimy ze szczytówkami i ze ścianką kolankową. No nic, niestety znowu idzie coś bardzo grubego, więc zanim mnie to dopadnie, powiem wam, co zrobiłem i kończę wtorek. Mianowicie mam zrobione te bloczki dookoła, 24, i jadę z tą ścianką działową, ale powiem wam szczerze, no jest taka kicha, tak męczące to jest robienie na zaprawie cienkowarstwowej, że jeszcze nie mogę doczekać, kiedy tą warstwę skończę, a pewnie będę ją robił jutro rano, że następna warstwa idzie na klej. Nie jestem przeciwnikiem kleju cienkowarstwowego, no ale co, wszystkie, zobaczcie, koszulki pobrudzone, wokół budowy tego kleju wszędzie, bo to spada, to się brudzi. No nic, no powiem wam szczerze, teraz trochę żałuję, bo mogłem to zrobić na cemencie i miałbym temat z głowy. Dobra kochani, co tu dużo mówić, zaczyna padać deszcz, tak jak mówiłem, więc kończymy wtoreczek. Bloczek za bloczkiem, raz za razem, minuta za minutą. No i jestem na takim etapie. Mianowicie mam 4 warstwy, z czego ostatnia na samej górze zrobiona z Itonga 20 cm. Miała być 12 cm, ale zrobiłem z 20. I o co tu chodzi teraz z tą moją ścianą? Zapewne zapytacie. A więc tak, w tym domu dach będzie tak zwanym dachem jętkowym, podpierającym się na ścianie jednocześnie działowej na tym kolanie. I to jest wysokość, słuchajcie, podporu jętki. Mimo że rozmawiałem z architektem, tu nie będzie praktycznie żadnego obciążenia, dlatego że główne obciążenie będzie na murłatach. Będzie tylko częściowo. I jeżeli ktoś na przykład by chciał robić tego typu projekt, to na tym etapie mógłby już szykować dach, jak ma ekipę, go wrzucać. A jeżeli ktoś jest takim szaleńcem jak ja i chce ten dach zrobić sam, musi niestety jeszcze troszeczkę zainwestować i sobie to podnieść. Ja sobie podniosę o 2 bloczki. Tak więc zaraz przemierzymy cały budynek i wytłumaczę wam, o co chodzi. Zobaczcie, od górnej części wieńca, wezmę miarę, od górnej części wieńca 10 cm nad posadzką to jest 238 cm, tu gdzie ma palec. Dlaczego 10 cm? Na tą wysokość przewiduję, że zakończy się u mnie posadzka i będzie punkt 0. Tak samo wszystkie te tutaj, zobaczcie, otwory okienne, tak jak powinny być, 210, gdzieś tu może zahaczę, 210. Tak samo, pamiętacie, robiłem na 220. Nie wiem, czy tam dobrze widać. No dobra, tu jest 210, na dole 220.
Dlatego, że przewiduję 10 cm od dołu. Więc mój wieniec kończy się, tak jak przed chwilą pokazałem, na 238 cm od punktu zera. No i co? Dla wszystkich osób, które nie bardzo lubią robić, ale tak bardzo kochają rysunki, to teraz pokażę Wam, jak to wygląda co do mojego projektu. Zobaczcie, tu jest murłata. Nie wiem, czy ostrość pozwoli tej kamery na... I tu mam poziom tej murłaty. Mam na 234 tutaj. Nie wiem, czy ostrość wyłapie. 234. Tak jak Wam pokazałem, ja mam 238. Te 4 cm mam po prostu oszukane. I teraz tak, tu mam 3,24, co mi daje 90 cm. Ale ja tutaj wrzuciłem 3 bloczki po 24, to jest 60, 72, dobrze liczę? I ta 20, 92 cm mam tutaj. Tak więc znowu mam jakieś tam 4-5 cm wyżej, ale to nie szkodzi. Teraz sobie domuruję jedno na drugim, postawię 2 bloczki 24 do kaletnicy i tu będę łączył krokwie, a tu jest jętka. Tak więc zobaczycie, o co chodzi. Tak to wszystko sobie wygląda. O, dla osób, które się pytały, zobaczcie, tu mam tak samo. To, co zrobiłem, pierwsze wylanie, drugie z bloczków, nie wymurowanie z bloczków, a też wylanie, więc tak wygląda fundament. Zobaczcie, z jednej i z drugiej strony styropian, tak jak ja robiłem szalunek styropianowy, więc to nie jest mój pomysł, tylko to jest projekt, że tak powiem, naszykowany pod mój pomysł. To tak w skrócie. Nie wiem, czy wszystko zrozumieliście, to co ja przed chwilą mówiłem, a ja nawet nie wiem, czy ja to dobrze wytłumaczyłem. Nieważne, ja to nie lubię tak myśleć o robocie, bo mam pogodę i jeszcze tam przerywać, żeby tłumaczyć, więc najwyżej na koniec filmu Wam wytłumaczę. Słuchajcie, co ja teraz ogólnie robię. Pamiętacie, jak zaznaczałem sobie miejsca krokiew wkrętami? Ja te wszystkie wymiary sobie zaraz przyniosę tam na górę i będę stawiał jeszcze 2 bloczki 24, żeby mieć 48 w punktach podparcia, a tam, gdzie będą wkręty, muszą być dystanse na jętki. Tyle w temacie, biorę się do roboty. Tak jak wcześniej mówiłem, wrzuciłem te ostatnie bloczki. Postawiłem sobie po 2, co dało mi 48 cm. Co prawda potrzebuję 54, no ale 48, 5 cm to nie 20, więc każdy to przeżyje. Już chyba wiecie, o co mi chodzi z tymi bloczkami. Chyba już łapiecie, jeżeli nie, no to w tych otworach, te otwory to są podpory jętkowe. A te bloczki, które domurowałem, to nie są bloczki projektowe, to jest mój wymysł. Po prostu poświęciłem trochę bloczków. One mi posłużą na kładzenie na nich po prostu krokwi. Ja będę na nich łączył już krokwie i to jest moja kaletnica. Tak więc w ten oto sposób sobie tutaj chcę życie ułatwić. Tak więc zabieram się jeszcze mam troszeczkę bloczków, za domurowanie tych ścianek szczytowych. No i działamy, póki jeszcze pogoda jest. Tak się składa, że zostało mi już tylko kilka bloczków 24. Mam bardzo dużo 12. A więc jak Wam pokazywałem chyba ze 2 odcinki temu, jak klej idealnie łączy bloczki. Więc skoro ktoś się pociął na pół, to nie znaczy, że nie można ich wykorzystać i ponownie ich nie skleić. Prawda? Tak więc zobaczcie, ja już tu z 12 troszeczkę oszukuję. Sobie zrobię takie przemurówki. I na to jeszcze 24 położę i będzie gitara. Tak więc w taki sposób można sobie... A tu nie będę żałował piany.
W taki sposób można sobie na szczytówkach oszukać, bo tu szczytówka to bardziej pełnią funkcję już zamykającą niż jakąkolwiek nośną. No, ponieważ to jest mały dom. Kurczę, jakbym nawet duży miał budować, abym nie miał bloczków, to bezproblemowo bym łączył dwie połówki. No to ono drożej wychodzi, bo połówka razy 2 wyjdzie drożej niż bloczek 24. Ale jak mam, to przecież nie zostawię 12 na to, żeby zgniły, sparciały, czy tam zrobiły się cokolwiek, tylko je wymuruję. O, akurat tu mam taką uszkodzoną, tą czy tą nawet, bez znaczenia. O, jest bajludasiowo, bailando. Zobaczcie. Jednak można sobie te 12 wykorzystać. No, a na samochodzie mam teraz 24, więc sobie tu akurat położę. Od razu zapianuję. I gra orkiestra. Tak więc ja pojadę sobie jeszcze troszeczkę tych bloczków, połówek i całych przywiozę, bo szkoda mi pogody, ale w tym tygodniu wygląda to tak. W zeszłym tygodniu wylałem wieniec, w tym tygodniu porobiłem ściankę szczytową, tam zamontowałem mur łaty, czyli mogę powiedzieć, jestem przygotowany do robienia dachu, który będę robił w przyszłym tygodniu. A jak go zrobię, dowiecie się za tydzień. Teraz słowo na niedzielę i robimy podsumowanko. No i wspomniane słowo na niedzielę. Tak więc w tym tygodniu, słuchajcie kochani, zdemontowałem szalunki z wieńca, wybiłem styrodury, zamontowałem mur łaty. Tak więc w poprzednim odcinku nie robiłem podsumowania, gdyż nie wydałem żadnych pieniążków, gdyż tylko i wyłącznie wylewałem wieniec. Tak więc w tym tygodniu podsumowanie mamy następujące. Kwota z poprzednich odcinków standardowo. No i co? Kiedy montowałem mur łaty, musiałem pojechać po szpilki. Kupiłem 7 szpilek metrowych, 28 podkładek z jednej i z drugiej strony, 14. Szpilki były 12, do tego nakrętki. Kupiłem ołówek, ale to już nieważne. Słuchajcie, za wszystko wydałem 85 zł. Teraz podkłady, jak widzieliście, względem papy dostałem od Łukasza. Jeżeli nie, no to kupiłbym pewnie zwykłą tą izolację, taką fundamentową. Ona nie jest droga, więc tego tutaj nie liczymy.
Jak widzieliście, zużyłem zaprawę cienkowarstwową, której później troszeczkę żałowałem. Ja mówię, no zaprawa cienkowarstwowa jest super, no po to została w końcu wymyślona, tak? No ale jak zaczniecie już murować z pianki, ktoś się jednak przełamie i zdecyduje na murowanie z pianki, no to zobaczycie, że to jest w ogóle niebo a ziemia, jeżeli chodzi o robotę, nie? Więc zamiast zaprawy cienkowarstwowej cementu jest od groma przecież kupione, piachu, więc zawsze mogłem zrobić to z tego. Tego też nie liczę. Ja tą zaprawę w następnym pewnie odcinku albo za 2, może za 3, 4. Pewnie ją wyrobię i powciskam te wszystkie dziury w mur, bo już mi do niczego nie będzie potrzebne. Tak więc jestem gotowy już na robienie dachu. Tak więc w przyszłym tygodniu będziemy mieli pewnie już więźbę zrobioną, więc od poniedziałku zabieramy się za więźbę. No i co? No w tym odcinku jedynie te 85 zł na te szpilki, tak? Bo bloczki były, pianoklej kupiony w poprzednich odcinkach, no i też nie było większych wydatków, tak? Jak to fajnie brzmi, o, Kamil buduje chałupę i nie ma wydatków. No dobra, no słuchajcie, jak się wcześniej wszystko fajnie, dobrze zaplanuje i się wszystko kupi, no to nie ma wydatków, no może i nie ma. Z jednej strony dobrze, ale te wydatki dopiero się zaczną. Kochani, myślałem, że troszeczkę lepiej mi to pójdzie, zbieranie na blachę. Ja powiem szczerze, na razie z tym dachem będzie jak będzie, on będzie przykryty, bo już wiem czym. Ale nadal zbieram na blachę, jeżeli chcecie wesprzeć mój projekt, będę bardzo wdzięczny. www.patronite.pl /Kamil Andrzejewski, tam dowiecie się wszystkiego. Tak jak powiedziałem, wszystkie osoby, które mnie wspierają przyciskiem wesprzyj bądź właśnie przez Patronite będą miały specjalny link, jak buduję urządzenie i recepturę do spieniania betonu, który będę wykonywał na posadzki. Technologia mało znana w Polsce, więc to będzie nagroda dla moich widzów. Ja nie będę na tym filmiku w żaden sposób chciał dealować, a zrobię ten filmik tylko i wyłącznie dla widzów, więc zachęcam i jeszcze raz dziękuję za każde wsparcie, jeżeli chodzi o blachę, bo no jak wiecie, jesień idzie, ja muszę to po prostu przykryć. Dalej materiały mam wszystko, tylko niestety w tym roku ja, jak wam mówiłem, no z blachą troszeczkę się kładę, ale wierzę cały czas w wsparcie moich widzów. Dzięki. Tak więc kończymy w tym tygodniu ten odcinek, w przyszłym tygodniu będziemy robić węźbę. Dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia do następnego piątku, piątunia. Trzymajcie się, cześć!